Dobra. Witam wszystkich w miarę możliwości serdecznie. Ja jestem Wilki przez V. A tutaj tajemniczy gość. Zebraliśmy się tutaj, gdyż Microsoft ma drugą część swojej konferencji. Edycję rozszerzoną, można powiedzieć. Ale podobno mają się też pojawić tutaj jakieś nowe zwiastuny. Tak, Chociaż po zapowiedzi tutaj przy tym odliczaniu, jak na razie widzę sam, że będzie behind the scenes wielu gier, tak, które będzie. zapowiedzieli, więc spodziewam się dużo rozmów. Właśnie, zapewniono nas, że ta część będzie sami równie ekscytująca co ta pierwsza. Ale szczerze wątpię. Jeśli mam być szczery, to wątpię. Pierwsza nie była wcale aż tak ekscytująca, nie? No. Już pokazali Starfielda. To było spoko. Ale było na niej wszystko. Zero zaskoczeń raczej było. Jakieś tam world premiery były, ale głównie wśród mniejszych gier. No tak, niestety. No, ale jak mówiłeś wcześniej, że oni mają taką chyba tą zasadę, że będą pokazywać gry, które do premiery dostał rok. Nie więcej, więc... Jak to wygląda? Znaczy tak tamta konwencja na tym polegała. Niestety. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and Kogo? Kto? we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Extended. What's No, the matko, need sami for nie the wiedzą, gdzie extended? występują. Why add that extra word? It's Can like, we, is there one that's not extended? Tak, ten pierwszy And był that's nie why? we're extended. getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called the There's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be a part of it nonetheless. Pierwszym był jeszcze End Bethesda. Zapowiada się bardzo ekscytująco, nie? Zaczęli tak z grubej rury, tak? Od gadaniny. No i nie wyglądało to na żywo, ale zobaczymy, co będzie To dalej. na pewno nie było na żywo. A to w ogóle byli za goście? Z jakiegoś studia, czy Tak, jacyś influencerzy, czy Nie, co? nie, to było studio, tylko zapomniałem Aha. nazwy. Chyba jakieś indie. Bo nic nie mówiło. Splash? Coś tam Games? Coś... Jakieś Microsoft Flight Simulator tam było. No. Wcześniej nie z tym nowym statkiem powietrznym z Halo. No właśnie, ja bym się spodziewał to zobaczyć jakieś gameplaye więcej. Na przykład gameplay z Diablo. 4, czemu nie? A, widzisz, następne 12 miesięcy. No. Nawet było tak w trailerze wcześniej chyba. No fajnie, ale wiesz... Trochę tak Grounded wychodzi. chciałbyś poznać dalsze plany też studia. No właśnie, mogliby pokazać takiego, wiecie, że możemy czekać później, nie? Bo ja rozumiem, że oni by chcieli tak zrobić, wiesz, że na tym Game Passie co jakiś czas wychodzi jakaś ciekawa gra, nie? Tam, żeby cały czas dokładać content. Że jak masz kupionego, to nie ma takiego momentu, w którym mówisz, o, ja zagrałem wszystko, w co chciałem, rezygnuję. Nie? Wiem, ale Żeby dokładali coś. ja dalej jestem na nie, jeśli chodzi o Game Pass i tego typu. Jak widzisz, u mnie to tak różnie się by sprawdzało, bo ja raczej mam fazy na gatunki i po prostu dużo by mi ominęło z tego Game Passa po drodze, takich większych gier na przykład. By wypadły nie, z tego. No niestety. Na przykład GTA ominęło ci, mogło cię ominąć. GTA było. Akurat GTA było Za na darmo, Epiku za darmo. Wiem, bo każdy odebrał. A potem i tak się sprzedało milionami jeszcze. No wciąż się sprzedaje. Ludzie, przestańcie kupować GTA, bo kolejna część nigdy nie wyjdzie. Jak tak dalej pójdzie. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise Ara History Untold. Dive into O, Naraka to mnie Breakpoint with our ciekawi. partners at NetEase Games To and so Ara. much more. But first, History Untold. we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Już się, wiesz, niczego nie pokazali z tego Ara jeszcze, a już hejterzy zaczęli pluć na tego Civilization. Trochę szacunku. Że Sida Meyera.
Nikt tam nie pluł chyba, tylko raczej zazdrościć, czytałem gdzieś. A tam. Phil Spencer, jak miło. Czy on zawsze występuje w tym, co to jest, kurtka? Bluza? No kurtka. Jak go pani widziałem w innym stroju? I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. So you're going to see a ton of gameplay. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously have Persona. No dobra. I jednak mieli tam jakieś takie party. I bardzo dobrze. Było takie party w tle, tak? Trzeba być fanboyem tego Xboxa, żeby zapisać? Czy rozdałem jej koszulki? Niektórzy w maskach, niektórzy bez. Los Angeles, tak byłem pisałem to chyba. Valheim. Wiem, bo grałem. Okej. Coffee Stain. Xbox sobie zdobył, a PS musi poczekać pewnie. No nie wiem, czy w ogóle wyjdzie na PS-a. Jest launch exclusive, czyli no, że wychodzi ekskluzywnie, ale wiesz, to znaczy, jakby było console exclusive, to znaczy, że możemy wtedy się zastanawiać, a jak jest launch exclusive, to znaczy, że po prostu jest w pierwszej kolejności. No tak, to masz rację pewnie. Czyli będzie wsparcie tego dla pada i tak dalej. Ej, spoko gierka nawet, muszę przyznać, nie? Mnie ściągnęła. Więc jak ktoś lubi takie dłubanie, to elegancko. Jest jakaś fabuła, jakiś wątek fabularny? No tak. Wciągające? Umiarkowaniem? Wiesz, taki enigmatyczny jest, może sam musisz sobie jak nie będziesz chciał, to tylko od bossa do bossa. No nie, spoko, no. Mi się dobrze grało. W którąś tam musiałem bazę postawiać, bo zrobiłem w złym miejscu. A te bazy to jest ważna część gameplayu? No ciężko będzie pokonać przeciwnika bez tego, znaczy bossa, nie? Kolejnego bez postawienia bazy, która wiesz, sprawi, że udoskonali ci sprzęt i tak dalej, nie? Więc one są ważne w takim sensie, że no, nie tak, że ktoś ci każe, ale mówisz sobie, kurde, dobra. Na przykład ściąganie surowców z tamtego miejsca trwa za długo, muszę coś zrobić. Dobra, skończmy ten off-top, posłuchajmy Pita. Tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office. And, you know, that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Sounds good. Redfall. Now, Jeszcze bez before we get błędów. into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure.
these folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, Moim zdaniem się marnuje na tym Redfallu, ale nieważne. Is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how. We're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, you know, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. And I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane games? Look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, you know, up to 4 players. And so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different. But I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. You know, why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. You know, I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends, because I'm taking applications for friends to help me Lubię get sobie through wszystko w Redfall. swoim tempie robić. Can I put my name on that list? I'm down to a little... It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, you know, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. No, What makes Redfall unique? Left 4 Dead. Again, it's one of those things, like if you watch just like combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies, and like, so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play roles really well, how you choose to use Brebone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element. No nie wiem, mnie nie przekonał. Dalej wygląda jak Left 4 Dead. Tylko z bohaterami, którzy mają specjalne zdolności. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Oh, awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy, because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get Niech ten gościu po lewej prowadzący nie wie twardzielem i go zapyta o nowe Elder Scrollsy, które jeszcze nie wyszły. Niestety nie może, powinien tę karteczce ma listę tematów, których nie poruszać. No tam pytania dosłownie. To pewnie to są na pewno umówione pytania, żeby on się mógł też przygotować, odpowiedzialny i tak dalej. 100%. Ale zatizować by mogli, nie? Trochę na przykład. O to chodzi. Jakby trochę zatizował nowego Elder Scrolla, nie? No to
ludzie by mówili o tym, że na tym pokazie było to i to, nie? Coś tam. I ktoś by, kurde, to ja muszę na to zerknąć, zobaczyć, co serio powiedział, nie? I będę przeglądał półtorej godziny, zobaczyć, że powiedział jedno słowo, czy coś, jedno zdanie. Ja tak zrobiłem, kiedy się dowiedziałem o tam jednej rzeczy, to już, no, nieważne. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now at this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start. Robiliby remastery jedynki i dwójki. No to sam pomyślałem. Mogli... Czekam aż to powie. Żeby był bardziej przystępny do dzisiejszego gracza. No, na przykład poprawiliby sztuczną inteligencję towarzyszy. To już po prostu... Albo w ogóle animację płynną i poruszanie się, to wszystko. No, wszystko by poprawili najlepiej, nie? No, ale zostawiając oryginał, wiesz, tam historię, to te plansze, to wszystko nietknięte. Ci mogli tak się, wiesz, z grą taką, tak starą, nie? Zmieniasz wszystko poza fabułą, nie? Bo to było bez sensu. Mogą zmienić sobie wszystko, nie? Mogą zrobić turową walkę, czy turową walka była, nieważne. Mogą rzeczywistym. Mogą zrobić zręcznościową nawet. Tylko fabułę nie ruszać. Patrzę na was tam, elektronicy i Kotor, tak? Oni tam akurat chcieli zmienić fabułę. Nie, Kotora, ten remake inne studio robi. A, no. Nie, inne? A kto jest ten odpowiedzialny, główny ten? Ten główny zły. O czym mówimy? No nieważne. Jeszcze naplujemy może na Kotora przy okazji kiedyś. Znaczy na elektroników, na Kotora nie, Kotor jest święty. Znaczy, elektronicy nie mają nic wspólnego teraz z tym remake'iem, który nadchodzi. To inne Kto studia jest odpowiedzialny za to? jest wydawcą. Kto jest za to odpowiedzialny? Kto jest tym głównym złym? Zapomniałem. A, coś. Taki mniejszy wydawca. No to może ten, nie zawalą tego, ale... I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so No nie let's talk było about ani słowa o Starfield. End of remasterach. the show, I gotta say, Róbcie. watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different You locations are and breathtaking. just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have. Przesadzę, na przykład ja wiem, o czym był Skyrim. Skyrim to był symulator omijania głównego wątku popularnego. Ale to jest trochę ten prawdy, nie? Każdy gra sobie po swojemu, w swojej kolejności, inaczej, nie? Wiesz, każdy gra po swojemu, a koniec końców i tak zostaje skradającym się łucznikiem, nie? No akurat ja tak gram w jeden gameplay, ale jedno przejście jak zrobiłem, ale też wcześniej miałem inne. That's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could
steal them and run out of it. You can create chaos. Like we don't want to. O, nowy ten, notabene zauważyłeś? Nowa minigierka, otwierania zamków jest. Za pierwszym razem zobaczyłem. No, też niby też się uświadomiłem, nie? Nie będzie powtarzać tego samego. Tak, zresztą Wiele gier pod ten. tak, powtórzyło to. Jakby była dobra, intuicyjna i Żadnych nowych informacji, tylko po prostu powtarzanie tego, co było. Dziwne, nie? Też by nagrali coś chociaż nowe innego, żeby nas podekscytować czymś. You know, I want something that sort of leads me through because I'm a little, you know, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're gonna set you loose and just sit back and watch. I teraz powiem tak powiedzieć. I tak właśnie będzie w najnowszym Elder Scroll. Tom, tom, tom. I love that, and you know what you said about, you know, those moments that maybe you experience that I don't. Like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot. That sort of water cooler moment. Exactly. Like you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Okej, to mam rację, zdarzają takie rzeczy, no. Stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you can do that? Like, go ahead. You can do anything. Like that. I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game, and when we say epic RPG, jako osobę, która po prostu zawsze robi wszystko na 100%, to świeżo po zagraniu w Skyrim, jakby ktoś mi powiedział, a byłeś tam, czy coś tam, to bym powiedział, tak, byłem. Nie było żadnego, co? Nie. Ale miałeś, wiesz, parę podejść do zadania, mogłeś w różny sposób wykonać, nie? Tam tak zadania się różniły. Żeby daleko nie szukać, pierwszy quest, który zaczynał linię questu z tym Mrocznym Bractwem, tak? Mogę zaatakować tą babkę, co siedziała na tym i zabić ją. I wtedy zmieniać się misja na likwidację. Ale wiesz, no tak, tu akurat masz rację. Ale jeśli chodzi o miejscówki w świecie gry, to ja tam wszystko odkryłem. Ja za dużo wolnego czasu. No to na studiach, wiesz, sami się uczyć. No właśnie, dobre. A to był pierwszy rok studiów, to jeszcze nie było tak źle. What I saw, and it really caught my eye, is around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree and not just like cosmetically. Ale brudne są te statek. Chyba, że mówią o tym, co już było pokazane. No. Bez sensu. Rozczarowujecie mnie, Bethesda. Nie róbcie tak. Are you building? What do you want it to be good at? What trade-offs are you willing to make or not? And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, you know, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, you know, Patrzę na tę grę i myślę sobie, że chyba szansa na freelancera 2 się oddala niebezpiecznie szybko. O tym jest. Freelancer było takim na tym lataniu w kosmosie i tam robieniu rzeczy obok głównej fabuły, nie? Tam latałeś po kosmosie, zbierałeś rzeczy, handlowałeś, wykonałeś misję. Ja bym zagrał w 2. Czemu nie robię 2? Halo, Microsoft. Of course, Pete. Now coming up, friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's 3 miesiące Game Passa za $1 dla nowych i wracających. Teraz o jakimś Battle Royale'u będą gadać. O, to może ich wycisza.
A to. No, czy coś co już wyszło. We are glad Wyszło to i share trafia do tego. Naraka No. Blade Point, a unique online multiplayer action game with players all around No the dobra. world. Mam nadzieję, że nie będzie tak cała konfa wyglądać. 24 Entertainment is No tylko joining półtorej hands godziny with damy radę. Już Microsoft tylko to bring 23 minuty minęły. to console for the No, first wcześniejszy time. wywiad był bez sensu, bo praktycznie nie było żadnych w nim nowych informacji. No nie było, no tylko to powtórzyli to co było. We're also joining Xbox Game Da Pass, się skustomizować platform with a huge statek. player base and a vast, bright Co powiedział future. Todd już wcześniej. Naraka has been so well No, received jedyna by nowa rzecz to było, że to będzie drogie i trzeba będzie zdobyć surowce do tego. No, nie spodziewałem się As a naprawdę. competitive survival game, Ty, to akurat dobrze. incorporating a lot of action Pomyśl sobie elements, Naraka features a RPGach range zwłaszcza. of characters Jak wiele razy zdarzyło ci, że miałeś po prostu pełne sakwy kasy i nie miałeś na co wydawać. To aż mnie irytowało. Myślę, że to i tak będzie. No pewnie tak. A ja lubię, kiedy wiesz, kiedy gra daje ci szansę, żeby wydawać na jakieś, no wiem, jakieś głupoty. Wiem, rozumiem. No, na przykład w Kingdom Come zrobili dobrze w jednym DLC, że była odbudowa wioski i wtedy ten zaległy hajs, który mi się nazbierał, miałem naprawdę dużo hajsu. Mogłem zostać w sumie tam lordem i kupić sobie posiadłość i tak dalej, nie? No właśnie. Tak byłem bogaty z oprabiania przeciwników. Tylko i wyłącznie z tego. No i wiesz, w końcu wyszło te DLC z budową wioski i tam można było dużo wydać, ale i tak mi sporo zostało i jeszcze wioska zaczyna na siebie zarabiać, więc w jakimś czasie pewnie by się wszystko zwróciło, więc no. Ja powiem tak, że miły dodatek, ale Ja lubię jakieś zbudowanie w tym. Właśnie takie coś, jakieś takie budynek albo jakiś ten. W Neverwinter Night 2 był zamek, fort właściwie, który odbudowywaliśmy. No i tam właściwie to kasa na to szło, bo trzeba po prostu... no to spoko. Studnia bez NATO była, nie? Praktycznie. Muszę kiedyś zagrać w końcu tego Neverwintera 2. Nie grałeś jeszcze? Może? Dobra gra nawet. Grałem kiedyś, dawno temu, ale nie pamiętam, chyba miałem jakieś problemy techniczne z tą grą. Na tym silniku jest tym takim, na tym samym co wyszedł Wiedźmin 1, nie? Tak, i Neverwinter 1, Aurora Engine. No nie, więc Tylko, że mocno lepszeli. No i to tyle, tylko te 3 gry wyszły na tym silniku, czy coś jeszcze? Chyba tylko te, bo był materiał Arin.eu, na którym właśnie był w pigułce Neverwinter Nights, w pigułce część druga chyba, No widzisz. nie tak dawno. No tam mówili o tym. A to musisz zagrać, dobra gra, mi się podobała. Ja lubię tę grę. Wiem, że muszę zagrać, no. Bardzo lubię takie gry, więc żałuję, że dotąd nie zagrałem. Przecież, że dotąd nie skończyłem, bo zagrać to zagrałem dawno temu. No i tej grupce wstydu też się w sumie znajduje KOTOR 1, które mam i no pasowałoby je kiedyś przejść. No nie, no kurde, jedynki nie przydać Kotora nawet. Nie całą grałem, ale tak nie wiem, coś mi tam nie przypasowało w tej grze. Jeszcze mi powiesz, że Gotika nie skończyłeś jedynki, to kończyłem stream. Akurat Gotika 1 z rok temu pierwszy raz przeszedłem w całości. I zacząłem swoją przygodę drugiej części. Błąd chyba. Błąd. Chociaż w sumie. Znaczy raczej lepiej później niż wcale, nie? Bo kiedy ludzie grali w Gotika, ty grałeś Morrowinda. O, dokładnie tak. Ja byłem bardziej przy Elder Scrollsach. No. Za blisko. Morrowind, Oblivion, setki godzin. No to ja wiem, jeszcze. Potem no Skyrim, nie Wiadomo. No to każdy chyba gra w Skyrim setki godzin. Tylko Daggerfalla nie grałem. Znaczy próbowałem Daggerfalla chwilę pograć, ale i wtedy zrozumiałem skąd się wziął niesławny tytuł Daggerfall. No. Ara. What about the history that could have been if you were its architect? Że to było na poprzednim show, nie? Było. Liczę na to, że zobaczmy jakiś gameplay. Chociaż. Może pokażą teraz. Wątpię.
when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Na razie to pokazali niewiele. Można się zapisywać do bety chyba, która będzie w 2023 roku, na początku gdzieś. History No to nie pokażą alfę teraz. Mogliby. But these will be yours. To chociaż jakieś założenia mogli pokazać, nie? Jaki świat będzie na heksy podzielone? Czy jak? Insider program. No. Okej, no tak, pierwszego dnia w Game Passie. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here. Oxide Games? Nie kojarzę. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara. And I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization V. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like Po pierwsze, Matko się myli, mówiąc, że to, że to jest nowa seria, nie mają żadnych oczekiwań ludzie. Ta gra będzie porównywana nie do poprzedniczki, tylko do Civilization, zawsze. Więc... jeśli dobrze zrozumiałem, to coś tam jest z Cywilizacji 5. Pracuję nad tym. Jacyś renegaci najwyraźniej. That optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working Jakie on value? is what we call the living world. We wanted Jakie the wartości? O czym ona expression of the mówi? game to manifest itself Czy in a way that was felt authentic and cool. So we spent czy to a dominacja lot to jest of wartość effort jakaś? on making sure that the choices that you make are expressed in a Bo tym się visual kieruje way. zwykle. And so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is gameplay w obviously sumie, huge. więc się doczekałeś. And so it was a very large technological No takie constraint tam, from nie wiem doing co było, something jakieś like that. But prealfa, we coś have takiego, our nie wiem co w proprietary ogóle engine pokazuje that sobą to. allows us to really Mało bring przypomina this Civilization. alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you have a chance to Tak play. powiedziała later this summer, to w tym roku jeszcze. O, zapisuję się w takim razie. Thanks for having us. To skoro chcą... Daj moment. Skoro later this summer, nie? Czyli później tego lata będzie można zagrać, jak się będzie insiderem, to czy coś mają? Czemu pokazali prealfa jakąś? I to jeszcze jakieś 320p, 360p. Informacje będą, bo na pewno to było, że beta jest. Znaczy nie... dobra.
Nie usłyszałem, bo... Nie no, powiedziała, że po co się zapisywać do Insidera, po to, żeby mieć informacje mieć. Come on. The big one, of course, Żeby is ograć going coś, to be nie? a complete game, and that means story. The right? grounded. From beginning to end, you can play through. Why are you here? Who put you here? Dlaczego Obsidian zrobił tę grę w ogóle? I think those are like the big questions that people are asking. Bo tak about bardzo musieli, czy coś? Nie wiem, bo... Originally, we really just wanted to make a survival game. So Aha. one of the jokes was, Czyli hey, what if właśnie- we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. Z potrzeby zarobku raczej. One of the things that we did early Czy on ta was gra... establish the art style of Grounded. Things started like coming to life as we did Znaczy the ten, initial survivale są prototypes. popularnym gatunkiem, Like więc seeing zarabiają całkiem some of the nieźle, cool ale... things, like the first time we added like the spider into the yard. A oni to Seeing the zrobili, tę reactions grę of już people pod in the patronatem office, Microsoftu. Like even like jump scares, like people screaming. Zaczęli chyba wcześniej. Mi się wydaje, że już pod Microsoftem. Nie, wcześniej zaczęli. The team is very small. It's Przecież the Take-Two smallest chyba team to I've miał ever worked wydać, on nie? at Obsidian. I wanted everyone to be able to participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community and how we're building the game in game preview and early access. That's probably one of the successes of the game is how close we work with the community and take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. A For może a game developer faktycznie. too, that is a huge thing just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make a much Nie no, better jak sobie to game at the end z of potrzeby the day. serca, no to spoko, nie ma problemu. Widzę, że wśród Obsydianu już raczej nie odeszli od izometryków. No bo mamy Avowed, który ma być RPG FPP na styl Skyrima. Pentiment to jest taki niskobudżetowy taki eksperyment raczej. Tutaj mamy Survival. Tam jeszcze Outer Worlds 2, no to wiadomo co to jest, więc chyba niestety Ej, może... coś czuję, że od Obsydianu nie doczekamy się żadnych izometryków. Ej, może zrobią, nie wiadomo, jak odpoczną trochę w gatunku, to zrobią, nie? No bo to nie jest tak, że Microsoft nie pozwala, bo przecież Wasteland ciągle powstał. Nie, powstał jedna część, druga część powstała, nie? DLC do niego. Do Wastelanda. Nie, ale ten... Wasteland 3 i 2 to powstały przed przejęciem przez Microsoft. A nie tylko 2? Nie, 3 też miała kampanię na Fichho, czyli coś w stylu Kickstartera. A to znaczy, że nie, myślisz, że nic, to nie można robić kampanii na Kickstarterze, jak się robi pod Microsoftem? No sorry, ale Microsoft ma tyle kasy, że to by było dziwne prosić o kasę na produkcję gry. Wiesz, czasem ten Kickstarter nie jest zbieraniem kasy, tak? Bardziej jest sprzedażą tego, prawda? To na 100%. Jestem tego pewien, że Wasteland 3 powstał przed przejęciem przez Microsoft. No Dlatego jest między innymi na Gogu też. Właśnie, a tu możesz zobaczyć, pewne gry, które są na Gogu, a teraz są pod Microsoftem, to znaczy, że one zostały wydane zanim Microsoft przejął to studio. Hellblade jest na Gogu. No, Microsoft ma jakoś niechęć do Goga, nie wiem, może nie uznaje DRM free gier, które możesz pobrać i mieć na zawsze. Najwyraźniej nie uznaje czegoś takiego. I agree. Best community ever. Yeah. Jak każde community. Każdy tak mówi o swoim community. Z wyłączeniem DICE, które uważa, że są potworami. No, tak. Więc już wychodzi, tak, z tego strasznie długo ta gra była w następie chyba. To się wydaje. Matko, to będzie Flight Simulator. That I meet with him. So I'm in this helicopter, we're flying to this location, we're on our way, let's go. Ty, ale jak będą helikoptery, czy tam już są, nie wiem, tym Flying Simulator, to wiesz, to muszą być dokładniejsze mapy, nie? Żeby widzieć, co tam się dzieje, bo będziesz bliżej i wolniej leciał, nie? What am I doing here? Lay it off. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. All right, Ferris. Right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Ola Boga. York, what is this place? Oh, you'll see. Let's go. Jakieś muzeum lotnictwa? No to wygląda.
Amerykańskie Muzeum Lotnictwa, najwyraźniej. Jak będą chcieli iść do Muzeum Lotnictwa, to zabiorę ich do Muzeum Lotnictwa, tak? How's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there's a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. What? Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Dedicated to bringing flight to everyone? And, Okej. I was looking for the Spirit of St. Louis, To trochę jak z kooperacją Wargamingu i Muzeum Broni Pancernej w Bollington. Też są współpracują, tak jakby. It was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Ładnie tam Maybe nawet. even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. Oh, that sounds amazing. All right, you guys have never been here before, No, right? this is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Byli wcześniej. Check this out. Musieli się skontaktować, umówić i tak dalej. No tak, ale może nie oglądali. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in Flight Sim? Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. We have the Wright Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. Widzisz, że z bliska też jest dobrze. As Nick and I were talking, there's a lot of things No, we can do. no, w trailerze. With the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. Wiesz, to jest wszystko w chmurze, więc oni to cały czas ulepszają tam dalej. Że jak będzie się leciało tym samolotem braci Wright, no to bardzo blisko trzeba będzie chyba być. Like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. Tell me. The United States. And it's huge. We have a dozen cities, United a new States. brand new aerials, new missions, new airports, Polska. new everything. And as always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, No. that 40th anniversary edition. Fani Tell me chyba more są about that. zadowoleni. Yeah, so we're celebrating by bringing Czy back chyba? some of the planes from the old Jestem ciekaw, sims, ile osób like w to the gra, 10, tak 9, stale. 8, even before that, and we're restoring Jacyś some of the old fanatyczni na przykład missions, na and bosie we're bringing znajdą. back szkoleniach some jest of the używane, airports czy that nie? were in those editions. So it's a real Nie no, szkolenie chyba mają celebration of the własne franchise. jakieś te, So nie? this celebration is Możliwe, not ale only wiesz, of the franchise, but the past as well. jeśli to jest And we're also realistyczny adding brand new symulator, no things to on możliwe, top że of it, like that to the też jest community really używane wanted. gdzieś tam. For example, helicopters. No, w sumie. Microsoft wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And then we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you and the wind. And then the last one is we're bringing, it's the biggest deal for simmers, a brand new real-to-life airliner, the A310 from Airbus, by a brand new partner called Builds, a great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. A So widzisz. it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now, To ciekawe, how widzisz, do no? I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. This has just Ci been an outsourcują incredible experience, seeing all robienie these planes and samolotów. going through the history and everything that's coming to Flight Simulator. I mean, thank you so much. Thanks for coming to Będą DC. żyrafy. Paris, thank you Nick for the great collaboration Jak with w the tym, jak Smithsonian Planet Zoo. and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Sim. Skoro dają It's so takie wonderful. Thank you. rozszerzenia za darmo i mają outsourcing, to znaczy, że ta gra musi na siebie zarabiać. No głównie chyba jest w tym. W Game Passie, nie? Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the Need danger for zone. speed.
No, okej, to pokonany. O matko. Madryt. Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que es Poważnie? To najlepszy dzień w twoim życiu? No. Na tle przykro, nie? to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. No wiesz, come on. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Este es un evento único. Będę mógł zobaczyć Phila na ekranie. Why gaming? Just a passion. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. No nas w Polsce nie było. Niestety nie. Czy mówisz, że mają problem z GOG-iem? Chyba nie mają żadnego kupionego polskiego studia, ale nie wiem, czy tam jakaś polska gra jest w tym Game Passie. Czy oni mają jakiś problem z nami? Nie no, przecież z Wiedźminem, z CD Projektem się zakolegowali. Wiedźmin był głównie problemowany na Xboxie. First-person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians just like me. That's our game, High on Life. Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah. I'm obsessed with games. Have been my whole life. Always had ideas, always had, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, that's part of why you want to start Squanch, right? Is to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play. And that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, we're indie, but this is like our AAA, or is it triple I for indie? Bo serial był na Adult Swing. So the story of our game mostly follows. Czy coś, nie wiem. Ale czekaj, czy to jest gra po prostu twórców Ricka i Mortiego, czy to się dzieje w tym świecie też? A oglądałeś Ricka i Mortiego w ogóle? No tak, ale to wiesz, to jest... No wiesz, uniwersum tak zwariowane, że to może się dziać tam, czemu nie, niby, nie? Jedna z tych broni mówi w ogóle głosem tego Mortiego, nie? To są autobusowy. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mikey Spano, who is our art director, him and I worked a ton on the sort of art direction. Chyba oryginalna, pomógł właśnie, że pracują nad tym światem. Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. To nie jest świecie Ricka i Mortiego po prostu. Moment, jak się gra nazywana, to nie nazwa ten. Aj, coś tam. Dobra, to nie jest w świecie, ale ewidentnie nawiązuje. No, inspirowane może. Nie, to jest takie nawiązanie, wiesz, żeby nie powiedzieć prosto. Wiesz, Rick and Morty się pojawił logo na zwiastunie, nie? Jak się przedwczoraj pojawił. Ale to na początku było Rick and Morty, tylko chyba po prostu tam było From Creators albo coś, nie wiem, bo gość mówił, że się nazywał animacją, może właśnie... Od animacji w Rick and Morty, nie wiem. No bo jeszcze gra powstała, nie? Rick and Morty, coś tam. Trevor, coś tam? Tak, to cię obraża, bo wszedłby? Yeah, a lot of players are going to have very different experiences depending on what gun they favor.
Yeah, you can kind of pick your favorite companion to Strzelba. have out a lot and hear their dialogue, be part of Nie ma different, strzelby? different, A, to nie wiem. dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us, blasting away! And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So That's when you right. go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. That's and you can come back. That's a Yeah. huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? As a studio, we are attempting to bring A-level adult comedy into video games. Something I love about Squanch is we would put a lot of effort into things that a lot of Ej, other ale studios wouldn't nie even bother. nie Like a musieliście, single small bo joke oni that tam, 5 players might find. wiesz, dorosły humor do gier. Mieliśmy już taki chyba, nie? I love that stuff. Chyba w I grach. love like edge casing and like. No żało It się. makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the You can most skip part. it all. We worked really hard on it if you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, Yeah, some if you're of like the a big coolest... dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Wychodzi w październiku, tak? Oktober to październik, już pamiętam. Sumo. Nothing dumb. O matko. This is gonna be fun. Kolejny sieciowy horror. Aha, sieciowe to, Tak mi się to wydaje. odpada. A ty nie miałeś zagrać jednego sieciowego horrora przypadkiem? A co? Tak sobie przypomniałem właśnie. Że umowa przecież była. Teksaska masakra. A, multiplayer horror game. Nudy. Nie to ci podobało, to wiadomo, ale to dziwne trochę, nie? No sporo tego wychodzi, nie? Trzeba przyznać. Pentiment, doczekaliśmy się jeszcze. Pentiment. Prawda spoko, jakaś taka jest odświeżająca, wiesz. Jest jakaś nowość. Adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Empire. You play a character named Andreas Mahler, who is an artist working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. The name Pentiment, it is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Aha. Czy gościu przemyślał dobrze tę grę, When I widzisz? saw narrative-driven games with really distinctive art Sawyer. styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Ej, powiedział, że w XVI wieku się dzieje. Przygodówka. Points to solve and kind of marry between Co wanting this to przygodówka? be a No to ma być przygodówka history taka z true to the elementami chyba feel RPG of the i source jakieś material that we were takie. referencing as far as Nie the wiem, co tam narrative, więcej but będzie. also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. A, Urszula, tak? No to chwilę się dzieje ta gra. No, najwyraźniej będziemy grać od I młodości think the do 16th century starości. has always been really interesting to Nie, me ta because it was Urszulka a to jest time of jego córka, such tak? Chyba tego social gościa. upheaval Głównego in bohatera. Europe. Budzi go tam w jednej scenie.
I think Ciekawe może when we być. look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. Oczywiście, że tak. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. Na pewno jestem tą grą zainteresowany. No też. Wydaje się być bardzo przemyślana. Jak na Z taki, tego twórcę biorę w ciemno gry. jak na taki projekt się pomylę, to... All right, let's do crime. Such a bad idea. All you had to do was keep your mouth shut. Myślałem, że all you to do but follow the goddamn train, CJ! This is my favorite Ale nie. of the whole game. This one. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience. Moment, czy tła są 3D, a postacie są... No, mówiłem już poprzednio, że postacie to... Znaczy, gadaliśmy o tej grze, że... No, że takie filtry są trochę rysunkowe na nie nałożone, ale ogólnie według mnie to się gryzie trochę z grafiką 3D. Inspiration from TV shows, prestige shows like, you know, Breaking Bad, Fargo. I really love Dog Day Afternoon. It's such a wonderful setup. You try that again, and every last one of them leaves in a body bag. When you write for interactive stories, it's all about the stakes. You want big choices, the tentpole ones that everyone will remember from the chapter they played, but also you weave in the smaller stakes, the drama bit, like the relationships. Are you gonna stay married? When you lost your job, this wall went up, and I missed you, okay? The game deals with very mature themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. Fajnie, fajnie. It's like an interactive story, but with the power of video game. Gościu, woda się gotuje na ryż. And my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. There's nowhere else to run. No, może być ciekawa przygodówka. No. But the important part here is the Szkoda się nieźle nawet. The players are very Chociaż much to jest, wiesz... needed to help the character on their journey. Ja przynajmniej lubię takie rzeczy. Lubić takie rzeczy trzeba. Muszę przyznać, tylko właśnie ten styl, ten graficzny, te pokazy slajdów, to tak średnio mi to wygląda trochę, ale wiesz, no widać, że to po prostu jakieś indie studio tworzy. No. Ale jeśli to są filtry, to mogli się pokusić o wiesz, animację, o częściej, no nie? Film. I tak są filtry. No w sumie, wiesz, mogli zrobić to w ten sposób, że aktorzy mogliby odgrywać całe sceny i więcej tych zdjęć narobić, wiesz. No, o czym choćby. Ale po prostu to by też się wiązało z większą ilością robot, żeby to ogarnąć, więc wiesz, muszą, wiesz... A przed chwilą gościu powiedział, że każda klatka jest obrazem. Painting. Tak? Nie wiem, tak mi się wydaje, że tak powiedział. Dla mnie to nie wygląda jak średnio potraktowane średnimi filtrami zdjęcia. A może to jest zdjęcie i po prostu na jego powierzchni namalowali, wiesz. Ale to bez sensu by było, no bo to i tak wygląda jak zdjęcie w dalszym ciągu, tylko z filtrem. A u mnie zacięcie, okej, wróciło do normy. U mnie nie, ale dziwo. Te sterowniki od ten, czy było update'y, czy nie? Yeah, I'm gonna miss it when it's done. Solo albo multiplayerze do 8 osób.
let's check out what mysteries, adventures, O, tego nie było chyba. of course, W sensie nie było na are waiting for us in the pokazie new w niedzielę. vibrant world of Slime Rancher 2. Slime Rancher 2. Ta wygląda na spoko. Coś, co mu się dobrze bawić. Ponieważ lubię takie głupie rzeczy. Jedynka była chyba na Epiku za darmo, nie? Nie grałem w takim razie jeszcze. Mi się wydaje. Mają takie oprócz tych slime'ów, mają też slime girls, czy... nie? Poczytałem jakieś takie, nieważne. Tak, jedynka była na Epiku, właśnie ją widzę u siebie w bibliotece. O, to trzeba zagrać. Wygląda uroczo aż do oporu. Też kiedyś sprawdzę tu jedynkę. Chociaż ja średnio przypadam z takimi grami, gdzie jest skupione na zbieraniu surowców i tego typu rzeczach. Tak, no właśnie takie rzeczy lubię. Ja lubię jak gra jest skończona, wiesz, że masz jakiś określony cel, jak go przejdziesz, to koniec gry. Slime Rancher 2. No, jesienią 2022. I w Game Passie od razu. Alright, time to get going. Dlatego to jest In a while, put this in Lary chryby. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. All right. Where's my Uber? All right, let's go. Uber. Wieku do Co cenny puenty. czas. No nie, kamon, do puenty. Aha, fanfest, myślałem, że jakaś gra, okej. No ja bym nie był zbyt zadowolony, gdybym był na żywo w sumie. Tak? No, ja się spodziewałem wiele więcej po tych konfach. No w sumie, trochę jakoś tak mało. Nie wiem czemu. Bali się pokazywać? Nie wiem, no. Niektórzy wydawcy, którzy w ogóle byli na tym jako partnerzy, nie pokazali nic. Dziwne. Hot Wheels, o.
We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So Mike, let's start with why the team decided to bring Hot Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of over 200 kilometers of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy and set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels' all new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować, wiesz? The ice cold where frozen tundra drips No into the co? glistening Tak średnio mi to pasuje do tej gry, tak szczerze. Jak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale już było najwyraźniej, tak? 2 odsłony temu. W trójce, sam powiedział. I mi się podobało. W 4 też było. Z tego co słyszałem, ale tylko samochodziki z Hot Wheels chyba. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels Creation Kit. Okay, That's to over spoko. 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community for players to discover and play. No taka dobry pomysł, nie? Budowaniem tras. Catalog Spoko. of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Jaki to jest kolor włosów? Jasny blond? Yes. Bardzo jasny blond? We have 10 new amazing cars Cytrynowy? coming to the pack, Kanarkowy może? 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Może gość jest z ekscytacji w tej prezentacji od strony gościa, jak o tym mówi. To jest chyba, wiesz, największa rewolucja w historii rewolucji to jest. Po raz trzeci Hot Wheelsy trafiają Dla mnie to do powinni się skupić już na tworzeniu kolejnej części, żeby nie wyszło tak, że będzie klonem poprzedniej, bo jednak 5 jest, no, sprawia wrażenie bardziej jak po prostu więcej 4, nie? No. Inne miejsce głównie, to się zmieniło, z tego co słyszałem o opiniach. Ludzie pasuje może, nie wiem, niektórzy się chwalą, nie? To ten, przynajmniej wiesz, jak konkurencja robi te rzeczy, bo to konkurencja miała tą manianę odwaliła tym, że tam trzeba jakieś niebotyczne rzeczy wykonać, żeby odblokować nowe samochody, nie? Kto to był? Na Sony chyba z Gran Turismo. No właśnie. Chore akcje w ogóle, nie? Żeby wymusić mikrotransakcje, Mike, nie? thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. Na pewno. No. Jeszcze nawet nie wiedziała, o czym jakiej grze mówimy chyba. Czy kto wie, może jakaś fanką. Ja przepraszam. Wszystko się może zdarzyć. No dobra, to jest Fall Guysy. Wchodzą na free to play już chyba 22 czerwca? I co one będą? A wiesz czego mi brakowało w sumie? W jednej stronie może mieć rację, że jeśli tworzysz wyłącznie na abonament na Game Passa, to się nie opłaca robić tak, wiesz, dopracowanych gier przygodowych, jak właśnie Sony robi. Czyli jak Uncharted, czy tam Last of Us nawet, czy God of War. Ciekaw jestem, czy takich gier możemy się od Microsoftu w ogóle spodziewać, bo oprócz Starfielda, który na pewno zaczął być tworzony przed przejęciem, to ten Redfall na przykład wygląda tak
nie do końca na grę AAA, takie mam wrażenie. No wiadomo, może. Ale wiesz, jak to jest, nie? To, że oni nie tylko wydają na Game Passie, to wchodzi na Steama będzie jeszcze, nie? Więc... No tak, ale jednak wiesz... No nie było niczego takiego właśnie wysokobudżetowego. No właśnie. Oprócz Starfielda. Jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie. Więc tu Sony może mieć tu rację, że wiesz, że nie można robić tak dużych gier do abonamentu, bo wtedy na siebie nie zarobią. Now, onto our next block, pun intended, of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise you never knew you needed. I'm here with Dennis Reese from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. 22 minuty do końca, coś czuję, że niestety zero ekscytujących niespodzianek w tej prezentacji. Minecraft Legends? Nas. Minecraft Legends? No ale już wiemy o tym, było wczoraj, nie? Okłamano nas tą ekscytacją. To? Nie to, matko. Phil? Zapamiętamy to sobie. Miał być równie ważny pokaz, ale widzę, że... Dawaj go na Twittera, zaraz hejterski komentarz ustawię. Phil, jestem rozczarowany. Minecraft Legends is an action strategy game is set in the Minecraft universe. Ej, ta gra wygląda spoko nawet, nie? W sensie nie, że wygląda, bo wygląda jak Minecraft, ale koncepcja jest fajna, nie? Że action strategy. Dla mnie nie bardzo. Mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. Oh, I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really it was many years ago as a group of folks. Ponieważ nie wiesz, co z hack and slashem. No, bo tak. Bo naprawdę nie wiedzą, gdzie by tu jeszcze wsadzić Minecrafta. Nie wiedzą, co zrobić. Nie wiedzą po prostu. I to... Próbują trochę po łabacku trochę. Był hack and slash był, no. Teraz jest action strategy. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Phil, brzydko nas porobiłeś. Człowieku. Gdzie jest Twitter? Dawaj go tutaj. Gdzie jest Wolfenstein 3? Gdzie jest Indiana Jones? Gdzie jest Avowed? Dokładnie. Znaczy Avowed podobno ma problemy jakieś, nie? W ogóle.
Pojawiły się niby jakieś plotki czy coś. Plotka, dokładnie. To jakieś dziwne trochę, nie? Czemu miałby mieć problemy? Co, przecież to oni nie robią, to nie jest ich pierwsza gra. I to nie jest ich pierwsza, Może... to nie jest pierwsza gra w takim stylu. Może Microsoft się wtrenia w produkcję. To nie uwierzę nigdy. To wie. No nie byli po co, nie? No co mieliby osiągnąć? Ja rozumiem, żeby wiesz. Kurde, jakby to była mikrotransakcje próbowali pocisnąć, jak nie wiem, elektronicy czy coś, albo... No to bez sensu. Przecież no nie wiadomo, bo masz rację, no. Z nimi to nigdy nie wiadomo, z tymi wielkimi wydawcami. Zawsze któremuś tam coś głupiego przyjdzie do głowy. Pojawiają na przykład specjaliści. Koniec? Nie wiem. A to jakieś gry, których nie widziałem wcześniej. Części. O. Thinking. A to było akurat pokazywane. Perfect Day, to też kojarzę. Autonauts. Wrestling with Emotions. Toges. Sapa. Flat Eye. Było ciekawie. Coral Island, też spoko. Nawet teaserów nie Kio. było. Mogli teasery dać tych gier, na które wszyscy czekają. To mogliby pokazać w jakiejś dłuższej wersji, a nie tę gadaninę. Slime Heroes. Stają gameplaye. To są Vilki, to nie. O, fajnie to wygląda. To też wyszło, Phantom Abyss, nie? Same indyki. Nie, to był Early Access, Hollow Knight, Silk Song. No, ale nawet gameplaye z tego, z indyku byłby lepsze niż ta gadanina. O niczym. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because the business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Skoro mają szybciej, łatwiej robić gry, to gdzie one są? No nie? And it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft. I know. Moorcroft. I love these project names. I wish they would just let me name it, but Yeah, they just won't. say it. I know. You They know? won't. Can you change that? Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX Yeah. or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience. Ja pamiętam konferencję na żywo oglądaną online, And that was one of the things które I było loved wiele most lepsze about od those tych. experiences. No, We to just były don't czasy. have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. Ktoś mógł na przykład z publiczności krzyknąć do nich, gdzie są gameplaye? A tak nie może. Use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement. Takich trzymali z tyłu, z przodu to akurat byli sami, wiesz, fanboy Xboxów i tak dalej. No. And also No, for ostra players selekcja, to tak? experience something that they're really anticipating.
And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of On their by nawet game, nie and put it into dokończył do Game Pass. gameplayu, by na gdzie i to są pało Players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it, because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front? Różnorodność w We grach, think about fajnie, it fajnie. all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of Robicie view, wewnętrzną in a way ankietę that is deep z and tym oceniania. immersive, unlike any other form of media. So the To było? experience of Blizzardzie. everyone having an equal opportunity No. to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we Podobno talk tego about, nie to używali, tak. believe, To powstało dla to jaj, broaden no. our perspectives, is critical, and we think about that all the time. So what we've done as a team is we're Opublikowali to, continuing to chcieli się expand the pochwalić, set of nie? Ale developers who się are okazało, engaging że with and bringing odwrotny them był into the wydźwięk. Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty No cool. i gdzie te gry? Właśnie nie wiem, o co chodzi, gdzie są gry? Is for the Halo. first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that Mamy question a lot. pracownika w People say, "Gosh, Afryce!" I'd really like Wow. to get be No, part of the wow. industry. I'd love to make a game. Wow. How do I break through? How do I get RPA involved? też jest w I say, Afryce, first nie? of To all, nie jest jakieś network. Talk to zadupie. people, meet people, Dokładnie. connect with people, just how you and I connected. Tylko Actually, jest at an sporo industry miejsc w event, which we Afryce, met at, which was które nie super są fun. You know, tak, build that zadupiami. network and that connectivity, because it's so critical in every industry, but I Bliski think Wschód jest Afryką particularly częścią, in czy nie? gaming, Nie, nie jest, right? chyba nie jest. You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that, in fact, is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the show. Nie poszło na marne może ten show. Disturbing, okay.
Zobaczymy, co będzie. No, Rusków na pewno będzie disturbing dla Rusków. No, nieźle. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок, вот рабочий день начинается. Niezłe mieli były, trzeba przyznać. No. Dość nowoczesne. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Ходишь вечером, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вот вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі, наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И... O, mocno zniszczone, trzeba przyznać. No, walczymy praktycznie. Живы они или нет. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Сталкер 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Сталкер 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! O, jeszcze dostaniemy coś nawet. Wątek? Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Klimacik jest. No, zdecydowanie. To nie jest nawiązanie do pierwszej części. Zaczyna się od ciężarówki. Z trupami jak wtedy. Znaczy no, nie? No, tam coś było, nie? Też ciężarówką jechałyśmy. Tylko z
No, centrum zony na zewnątrz. Wygląda dobrze. Wygląda bardzo dobrze nawet, no. Fajnie. Ciekawe, jakie będzie mieć wymagania na PC-tach. No, zobaczymy. Dobra, macie szczęście. Microsoft, zrehabilitowaliście się tą końcówką. Tak? O. Znaczy, no to... Pokazali... Niestety gameplay nie pokazali, nie pokazali, no ale... Pokazali coś ciekawego. Właśnie. Klimatyczny kawałek. Dali pokazali środkowy palec ruskim. To przede wszystkim, tak? Pokazali, że tam chłopakom nic nie jest. Chłopakom, dziewczynom. Nie, z tym twórców Stalkera, dobrze. Stalker powstaje, też dobrze. W ciężkich warunkach, ale powstaje. No, powstaje na szczęście. W ciężkich warunkach tam. Mam nadzieję, że powstanie. Ej, do końca miałem nadzieję, że wiesz, że... No, że kurde, że nic nie przeszkodzi w tworzeniu i wydaniu Stalkera. Ale jednak ruskie mieli inne plany, niestety. Dla wszystkich. Ze Stalkerem tak było, nie z jedynką, że były z nim problemy faktycznie, bo nie mogli się za bardzo... za ambitne cele sobie postawili i chyba nie mogli po prostu tego wykonać do końca, nie wykonali, tam mieli pojazdy. I tam były problemy. No, tam właśnie pojazdy i tak dalej musieli... No, ale w końcu gra wyszła i mimo wszystko jest kultowa dzisiaj. Tak, mam nadzieję. Kolejne dwie części były po prostu ulepszeniem, no. Tak. No i trzecia przede dobrze. wszystkim. I bardzo dobrze. To ja się dobrze bawiłem. Mimo, że najmocniej zapamiętałem pierwszą część. Najbardziej wbija mi się w pamięć. Ja też, ale najlepiej mi się grał w trzecią. Znaczy trzecią, druga część dopiero będzie, więc mówię tutaj o, nie wiem, cały dzień w dodatkach, coś takiego może. No, to jakby takie, podczęści pierwszej części, nie? Coś takiego. No i ta trzecia była najbardziej otwarta i miała najciekawszy w sumie. No, zdecydowanie. Gameplay. Mam nadzieję, że Stalker 2 wyjdzie, będzie świetny, że zamiecie wszystko, naprawdę. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie dobry po ukraińsku będę grał, wiadomo. Mam nadzieję, że będzie polski lektor. Ja też. No, nie tak jak z jedynką. Nie, że jakieś tam dubbingi takie tam, tylko rektor, po prostu taki klimat to żadna inna gra chyba nigdy nie miała. Nie, jak takiego starego VHS-a trochę. Tak, ale niestety będą musieli jakiegoś innego lektora poszukać, jeśli będą tak chcieli zrobić. No, niestety. Jakiegoś znajdę, u nas lektorów jest dużo. Dobrych, nie? Sporo się ostało jeszcze. No dobra, więc tak, ogólnie rzecz ujmując, to to było nudne. Tak, Phil, oszukałeś nas, ja się czuję oszukany. Jak mogłeś? Jakąś przyjść powiedzieć, nie, że będzie równie ważne, równie ekscytujące. Nie było. Do końca zastanawiałem się, czy... Znaczy nie wiem, skąd się wzięła ta informacja, że będzie równie ekscytujące, ale chyba od Microsoftu, nie? Tak. Wydaje mi się, że się stamtąd wzięła ta informacja, że ma być równie ciekawie. No, od nich, ale to... Tak powiedzieli mniej więcej, no ale kurde... No nie było. Dobra. Zrehabilitowaliście tym. Ostatnim tym się zrehabilitowali. Nam nie warto było. Ale ogólnie te konferencje to jakoś tak... Szału nie ma, tylko nie urywa, nie? Rok temu było chyba równie dobrze, nie? Znaczy na równym poziomie jak w tym roku, a rok temu żeśmy narzekali i stwierdziliśmy wtedy, że skoro w tym roku nic nie pokazuje, to pewnie za rok będzie dużo ciekawych rzeczy, nie? Rok minął i... Z tym roku powiem to samo. W 2023 powiem to samo. Skoro rok temu nic nie było, to w tym roku pokażą coś. Tylko za rok ma być podobno na żywo, więc może się postarają bardziej. Byłoby miło. Żeby publikę jakoś, wiesz... Rozruszać? No. Niech będzie. Tak szczerze. To jest chyba nasz ostatni live z tego... Co to było? Wydarzenia, tak? Z Summer Game Fest. Bo będą jeszcze pokazy. Jak tam jeszcze pokaz? Capcom ma pokaz? Na pewno? Tak, Capcom ma... Nie, Capcom miał właśnie wczoraj półgodzinny, ale też bez szału za bardzo. No tam zapowiedzieli chyba dodatek do
Residenta 8. A jeszcze będą konferencja, Bandai Namco chyba? Czy mi się wydaje? Możliwe. I jeszcze to ten... Prime Matter ma być. Prime Matter jeszcze ma być. Czyli od konferencji na szarym tle sprzed roku. Tak, pamiętam to. Masakra. Do tej pory... Może w tym roku będę chciał pokazać, że właśnie będą chcieli udowodnić, że mają też mogą coś ciekawego zrobić. Mam nadzieję, bo Kingdom Come 2 to jest od nich, z tego co wiem. Już z nimi tam współpracuje studio. Jest dzień szansy, że pokażą tam Kingdom Come Deliverance Kingdom Come 2 właściwie. Ale nie będziemy tego streamować, tylko dopiero po tych wydarzeniach zrobimy chyba jakąś pogadankę, coś takiego, nie? O najciekawszych rzeczach, może najnudniejszych ogólnych wrażeniach z konferencji, tak żeby się teraz nie rozgadać. Możliwe. Zobaczymy jak będzie. Więc tutaj kończymy na razie. No wszystko. Tak, dziękujemy wszystkim za uwagę. Było spoko. Będą inne konferencje, też będziemy nadawać na żywo. Jeśli będą duże, a nie te State of Play z jedną grą na przykład, bo to się nie opłaca odpalać. Tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Podobno ma być jakieś większe, ale we wrześniu od Sony. Teraz zobaczymy. Jak będzie miał Sony ogarnie się wreszcie czymś większym, to na pewno ich to zrelacjonujemy. Tak czy no to na teraz kończymy. Dziękujemy wszystkim za uwagę, tym, którzy oglądali nas na żywo i tym, którzy postanowili obejrzeć relacje post factum, tak nie offline tylko, już nie na żywo, na martwo, że tak powiem. Na razie to wszystko, tak? Więc chyba pozostaje nam powiedzieć tylko muzyka.